Stany Zjednoczone Ameryki Północnej zajmują obszar około 10 milionów kilometrów kwadratowych i zamieszkuje je obecnie prawie 340 milionów ludzi. W 2023 roku PKB kraju wyniósł ponad 21 bilionów dolarów, a wydatki na obronność stanowiły około 4% PKB, czyli prawie 832 miliardy dolarów. Żadne inne państwo na świecie nie dysponuje tak wysokim budżetem wojskowym. Jeśli przyjąć za kryterium wydatki na armię, siła militarna NATO bez USA spada o ponad 2/3. Chińska Republika Ludowa to jedna z największych gospodarek na świecie, o powierzchni przekraczającej 9,5 miliona kilometrów kwadratowych oraz obecnie najliczniejsza, bo zamieszkała przez ponad 1,413 milionów mieszkańców. W ubiegłym roku PKB kraju wyniósł w zaokrągleniu 25 bilionów dolarów, a wydatki na obronność stanowiły 227 miliardów dolarów, czyli niecały 1% PKB, lecz mimo to w kategorii wydatków wojskowych są zaraz za USA. Amerykańskie siły zbrojne to 1 328 000 aktywnych żołnierzy oraz prawie 800 000 rezerwy. Według raportu Global Firepower nie dysponują jednostkami paramilitarnymi. Nie prowadzą również obowiązkowego poboru wojskowego, jak ma to miejsce np. w Izraelu. Ponadto Departament Obrony eliminuje zakazy ograniczające kobietom przydział w jednostkach mniejszych niż brygady lub podobnych. Chińskie siły zbrojne to obecnie najliczniejsza armia na świecie. Składają się z ponad 2 milionów żołnierzy zawodowych, 0,5 miliona rezerwistów oraz 625 000 jednostek paramilitarnych. Państwo środka nakłada 2-letni obowiązek służby wojskowej na wszystkich mężczyzn w wieku od 18 do 24 roku życia. Niedawna decyzja wojskowa zezwala kobietom na pełnienie ról w armii. Siły lądowe USA tworzy 4657 czołgów. Największa na świecie liczba ponad 360 000 opancerzonych pojazdów, prawie 1600 jednostek artylerii samobieżnej, 1267 przeciwlotniczej oraz około 700 rakietowej. Chińskie siły lądowe wyprzedzają ilościowo amerykańskie prawie na każdym polu, liczą bowiem 5000 czołgów, ponad 174 000 opancerzonych pojazdów, 3850 jednostek artylerii samobieżnej, prawie 1500 przeciwlotniczej oraz około 3200 rakietowej. Choć Stany Zjednoczone dysponują aktualnie mniejszą siłą ognia, to zdecydowanie przewyższają chińskie jednostki technologią. W najbliższych latach amerykańska armia ma otrzymać m.in. pociski hipersoniczne, karabiny nowej generacji czy nową artyleryjską amunicję rakietową. Prym od lat wiodą Abramsy, według wielu uważane za jedne z najlepszych czołgów na świecie i stanowiące główny filar siły pancernej NATO, które mają zostać zmodernizowane do wersji A2 SEP-3. Należy tu także wspomnieć o cenionych wyrzutniach rakiet HIMARS, które zakupiła również Polska. Arsenał Chin obejmuje mnóstwo różnorodnego oraz coraz nowocześniejszego sprzętu. W ostatnich latach stopniowo przekształcają swoje siły, odchodząc od doktryny wojskowej, w której liczy się ilość wyposażenia i stawiają nacisk raczej na jego jakość. Przykładem może być chiński czołg typ 15 trzeciej generacji, który zadebiutował w 2018 roku. Podstawowym uzbrojeniem pojazdu jest armata kaliber 105 mm. Maszyna została również wyposażona częściowo w systemy ochrony aktywnej pojazdu, a także pancerz reaktywny. Siły powietrzne Stanów Zjednoczonych są bezkonkurencyjne. Należą do najnowocześniejszych i najliczniejszych na świecie. Są to 1854 myśliwce, prawie 900 samolotów szturmowych, około 1000 transportowców, ponad 2600 samolotów szkolno-bojowych, około 700 jednostek do zadań specjalnych, ponad 600 tankowców, prawie 5800 helikopterów i 1000 śmigłowców bojowych. Chiny mają mniejsze siły powietrzne, ale w dalszym ciągu to imponujące liczby. Ponad 1200 myśliwców, 371 samolotów szturmowych, prawie 290 transportowców, ponad 400 samolotów szkolno-bojowych, 112 do zadań specjalnych, 10 tankowców, ponad 900 helikopterów i 281 śmigłowców bojowych.
Obecnie w amerykańskich siłach powietrznych zachodzą znaczące zmiany, mające przygotować je do wyzwań XXI wieku, wykorzystania najnowszych technologii oraz efektywnego współdziałania z innymi rodzajami sił zbrojnych. Dobrym przykładem takiej adaptacji jest nowoczesny myśliwiec wielozadaniowy F-35. Zadaniem samolotu jest wykonywanie misji bliskiego wsparcia, bombardowania precyzyjnego, prowadzenia misji rozpoznania czy walki elektronicznej. W zależności od wersji może służyć również jako samolot pokładowy dla marynarki wojennej. W swoim raporcie z ubiegłego roku na temat chińskiej siły militarnej Pentagon zauważył, że szybko rozwijająca się chińska armia wkrótce może poszczycić się nie tylko największą flotą wojenną na świecie, lecz także najpotężniejszym lotnictwem. W przypadku ewentualnego konfliktu Pekin prawdopodobnie skorzystałby z krajowej produkcji myśliwców piątej generacji Chengdu J-20, trudnych do wykrycia przez radary. Mogą także liczyć na stosunkowo nowe jednosilnikowe lekkie samoloty wielozadaniowe Chengdu J-10 z 2007 roku. Marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych należy do najnowocześniejszych na świecie. Składa się z 11 lotniskowców, 9 helikopterowców, 64 okrętów podwodnych, 75 niszczycieli, 23 korwet, 5 łodzi patrolowych oraz 8 trałowców. Chińska flota w wielu obszarach dorównuje, a nawet przewyższa amerykańską. 2 lotniskowce, 3 helikopterowce, 61 okrętów podwodnych, 49 niszczycieli, 42 fregaty, 72 korwety, 150 łodzi patrolowych oraz 36 trałowców. Armia Stanów Zjednoczonych do 2045 roku zwiększy swoją flotę o 223 jednostki, których większość ma być całkowicie zrobotyzowana. Zastosowanie tych bezzałogowców jest odpowiedzią na rozbudowę chińskiej marynarki wojennej. Mają być mniejsze, tańsze i bardziej autonomiczne niż tradycyjne okręty. Obecnie marynarka przeprowadza eksperymenty z 4 modelami: Seahawk, Sea Hunter, Nomad i Ranger. Jeszcze do końca lat 80. ubiegłego wieku chińska marynarka wojenna opierała się przede wszystkim na jednostkach przybrzeżnych oraz rzecznych. Rozpad Związku Radzieckiego zmienił jednak układ sił w regionie i pozwolił Chinom wypłynąć na szersze wody. Obecnie niektóre raporty stwierdzają, że Chińczycy niejako uznają za swoją strefę wpływów Morze Południowochińskie oraz Wschodniochińskie, a do 2035 roku chcą mieć flotę aż 6 lotniskowców. Stany Zjednoczone to pierwszy kraj na świecie, który opracował i zastosował w celach wojskowych głowice nuklearne. Od zakończenia II wojny światowej do lat 80. XX wieku był liderem pod względem posiadanej ich ilości. Aktualnie amerykański arsenał jądrowy tworzy ponad 5200 sztuk. Więcej ma tylko Rosja, która zbliża się do 6000 głowic. Miejsce trzecie zajmują Chiny z 410 ładunkami. Wszystkie 3 państwa dysponują tzw. triadą nuklearną, czyli strategią odstraszania nuklearnego realizowaną za pomocą uzbrojenia zarówno lądowego, powietrznego, jak i morskiego. Stany Zjednoczone w rankingu siły militarnej Global Firepower 2024 zajmują pierwsze miejsce spośród ocenianych 145 państw, a Chiny trzecie. Czy zgadzacie się z wynikami tego zestawienia? Jak myślicie, która ze stron finalnie wygrałaby konflikt? Jesteśmy ciekaw Waszych opinii, dajcie znać w komentarzu. Zapraszamy również do polubienia i udostępnienia filmu oraz subskrypcji kanału. Znajdziecie nas także na Facebooku i Instagramie, gdzie przedstawiamy więcej krótkich rolek. Dzięki i do zobaczenia już wkrótce.